Był sobie raz car, który obiecywał pokój, a w rzeczywistości robił swoje. Car Mikołaj I, bo o nim mowa, dużo mówił o stabilności, poszanowaniu mniejszości narodowych, ale gdy przyszło do konkretów, to brutalnie stłumił powstanie listopadowe w Polsce. To było niemal 200 lat temu, ale historia lubi się powtarzać. W tym odcinku dowiesz się, jak bardzo Putin przypomina Mikołaja I. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Pokój na Ukrainie jeszcze nigdy nie był tak blisko, przekonuje Donald Trump. Amerykański prezydent przez kilka godzin rozmawiał ostatnio z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Choć amerykańska administracja chwali tę rozmowę, to konkretów po tym spotkaniu było niewiele. Posłuchaj tego odcinka do końca, a dowiesz się, czy rzeczywiście na Ukrainie zaraz skończy się wojna. Opowiem Ci też, czego tak naprawdę Putin chce od Ukrainy. Jest niedziela, 23 marca 2025 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Między 14 a 16 Kreml o rozmowie telefonicznej Trumpa i Putina i o pewnym zrozumieniu. Tego dnia w mediach nie było innego tematu. We wtorek, 18 marca, wszystkie stacje telewizyjne na całym świecie przez cały dzień zapowiadały rozmowę telefoniczną Donalda Trumpa i Władimira Putina. Po jej zakończeniu informowano, że Rosja nie zgodziła się na propozycję amerykańskiego prezydenta, by na 30 dni zawiesić broń na Ukrainie. Propozycję uzgodnioną już zresztą z Ukrainą. Putin obiecał jedynie wstrzymać ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Nie można mu zresztą zarzucić kłamstwa, bo ledwo rozmowa się skończyła, a rosyjskie wojska wysłały na Ukrainę setki dronów. Stanowiskiem Putina nie byli zdziwieni ci, którzy Rosję dobrze znają. W tym nasz dzisiejszy gość Maciej Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia do spraw Rosji, który przez lata mieszkał i pracował w Moskwie. Zapytałem Maćka, kto wygrał ten pojedynek, Trump czy Putin? Dość dokładnie sytuację opisuje cytat z Financial Times. Pokojowy plan Trumpa przeżywa krach. Stany Zjednoczone rozmawiają same z sobą. To jest taka sytuacja, przed którą wielokrotnie komentatorzy, politolodzy ostrzegali amerykańskiego prezydenta. Wielokrotnie ostrzegała także polska dyplomacja i ukraińska. Putin będzie mówił jedno, później będzie żądał czegoś innego i w tym przypadku tak się właśnie stało. Panowie porozmawiali sobie, ustalili, a służby prasowe Putina podały więcej niż mówiono. To jest taka sytuacja, gdy o czymś myślimy i nie artykułujemy naszych myśli, a później wydaje nam się, że powiedzieliśmy o tym. W przypadku Putina to nie kwestia zamyślenia, roztargnienia, ale świadome działanie. Wiemy, że Moskwa i Waszyngton powołają robocze grupy ekspertów, którzy będą pracować nad doprowadzeniem do rozejmu. Rosyjski dyktator chce, aby Kijów wstrzymał mobilizację i przezbrajanie i to jest w ocenie komentatorów rzecz bardzo istotna, w takim negatywie całego tego zdarzenia, dlatego że między innymi Kirill Martynow chociażby, tak, redaktor naczelny Nowej Gazety Europa mówi, że Putin tak naprawdę chce kontroli nad Ukrainą, tylko nie wie, jak to ładnie ubrać w słowa i próbuje Donaldowi Trumpowi sprzedać tort, który tym tortem wcale nie jest. Innymi słowy, czy my potrafimy w ogóle powiedzieć, kto wygrał to starcie? Bo to chyba tak należałoby trochę traktować w tych kategoriach, jeśli chodzi o podejście zarówno Putina, jak i Trumpa? Mógłbym powiedzieć tak, poczekajmy na wynik meczu hokejowego, który podobno ma zostać rozegrany między drużynami Stanów Zjednoczonych a Federacji Rosyjskiej. Chyba chodzi o te ligi zawodowe i pewnie tak jak wzorem Aleksandra Łukaszenki zostanie zaproszony do drużyny amerykańskiej, by stanął naprzeciwko Władimira Putina również Donald Trump. Już Dmitrij Miedwiediew trochę się wyśmiewał z państw europejskich, że grają w piłkę, a nie w hokeja, więc pewnie nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak krążek. No ale dobra, wróćmy na ziemię. Większość komentatorów jest zgodna, że to starcie, jeżeli w ogóle tak można ująć, bo to miały być rozmowy, negocjacje, wielkiej przyjaźni i ustalaniu faktów, wygrał jednak Władimir Putin, dlatego że postawił takie warunki, takie żądania, które w zasadzie można sprowadzić do jednego słowa: nie.
powiedział Donaldowi Trumpowi, że nie zgadza się na jego pomysł, który już został uzgodniony wcześniej z Ukrainą. Ukraina ten pomysł zaakceptowała i nagle wszyscy widzimy, że Władimir Putin gra w jakąś swoją grę. Więc wracam do tego stwierdzenia z Financial Times, że jednak Donald Trump i Stany Zjednoczone negocjują same z sobą. Co będzie dalej w takim razie, jeśli chodzi o Ukrainę? A tego nikt nie wie. Na pewno Ukraina nie będzie chciała być, tak jak powiedział Wołodymyr Zełenski, ani sałatką, ani kompotem w obiedzie serwowanym jako menu podczas rozmów delegacji amerykańskiej z delegacją rosyjską. To jest stwierdzenie wprost, że Ukraina, tak jak powtarza od początku tego konfliktu, nie pozwoli na to, by rozmawiano o niej, o jej sytuacji, o warunkach zawieszenia broni, a potem warunkach stabilnego pokoju bez udziału przedstawicieli Ukrainy, bo Ukraina jest państwem niepodległym i sama potrafi o siebie zadbać, ma swoją armię i ta armia jest dla niej w tej chwili gwarantem bezpieczeństwa. Czym się tak naprawdę zakończą te negocjacje? No wszyscy mamy nadzieję, że zakończą się ustaleniem warunków zawieszenia broni, a później rozpoczęciem negocjacji, rokowań pokojowych, które doprowadzą wreszcie do trwałego pokoju. Natomiast sytuacja jest taka, że to się nie stanie jutro, to się nie stanie za tydzień, to się pewnie nie stanie nawet za miesiąc. Nie bądźmy aż takimi optymistami. Wołodymyr Zełenski podkreśla, że dobrze by było i liczy na to, że to się stanie w tym roku. I ja także podzielam trochę ten pesymizm, ale także i optymizm Wołodymyra Zełenskiego co do 2025 roku, że zakończy nam się pod znakiem pokoju, ale jednak do tego pokoju droga jest ciernista. Czy Putin teraz będzie w takim razie to wszystko przeciągał, póki nie wyjdzie na jego? To wyjście na jego, czyli doprowadzenie do realizacji wszystkiego, co sobie Władimir Putin wymyślił, nie jest takie proste, bo ja nie wiem, czy my wszyscy wiemy, łącznie z Putinem, co Putin sobie wymyślił. Na razie wiemy, że nie chce, aby Ukraina miała armię, nie chce, żeby Ukraina była w NATO, nie chce jako rozjemców żołnierzy państw Unii Europejskiej, nie chce wojsk natowskich w pobliżu swoich granic. A to oznacza, jak mówi część komentatorów niezależnych, że Putin na przykład może sobie odbudować armię, zgromadzić nowe siły w pobliżu granic Rosji i przygotować się do uderzenia na państwo ukraińskie, a kto wie, czy nie na jakiekolwiek inne państwo, które graniczy z Federacją Rosyjską. Więc pomysły Władimira Putina są dalekosiężne i na razie wydaje się, że nikt nie potrafi ich ograniczyć, a Putin jakiegoś takiego wewnętrznego hamulca i samoograniczenia też nie ma. Więc można liczyć w tej krótkiej perspektywie, że Władimir Putin będzie próbował przy pomocy takich właśnie zabiegów kluczenia, unikania powiedzenia tak na bardzo proste pytania, czy jest na przykład za natychmiastowym przerwaniem działań zbrojnych. Potem może zacząć stosować różnego rodzaju naciski związane chociażby z działaniami militarnymi, wypracować sobie jak najlepszą pozycję do tego, by domagać się jak najwięcej od państwa ukraińskiego. No i będziemy w którymś momencie świadkami zawieszenia broni, ale czy to będzie trwały pokój, tego nikt nie wie, a to jest dla demokratycznego świata, przede wszystkim dla Ukrainy, cel najważniejszy. Osiągnięcie trwałego, stabilnego pokoju, gdzie i Ukraina, i państwa sąsiadujące z Federacją Rosyjską mają gwarancję, że Putin nie napadnie ze swoją armią na te państwa. Maciej Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia do spraw Rosji, opowiadał o tym, co wynika z niedawnej rozmowy telefonicznej Donalda Trumpa i Władimira Putina. A już za chwilę dowiesz się, czego tak naprawdę chce rosyjski przywódca Władimir Putin. Przypominam, że pod tym odcinkiem możesz zostawić swój komentarz oraz lajka. Napisz, co myślisz o wojnie w Ukrainie i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
24 lutego 2022 roku stało się to, czego Ukraina spodziewała się od miesięcy. O świcie rosyjskie wojska zaatakowały ukraińskie miasta, w tym Kijów. Tysiące Ukraińców w popłochu uciekały ze stolicy na zachód, a Rosjanie desantowali się na lotnisku w podstołecznym Hostomlu, by stamtąd szturmem wziąć Kijów. Ale nie udało im się, a z każdym kolejnym dniem okazywało się, że Ukraińcy bronią się nad wyraz skutecznie, a Zachód, wbrew przewidywaniom Putina, szybko pospieszył Kijowowi na pomoc. Od pierwszych dni bohaterem stał się ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, aktor komediowy, który w godzinie próby nie tylko odmówił ucieczki z Kijowa, ale cały czas podnosił morale Ukraińców poprzez rozliczne filmy publikowane w mediach społecznościowych. Ale wojna w ciągu następnych 3 lat przyniosła śmierć tysięcy osób, niezliczone zbrodnie wojenne, porwania ukraińskich dzieci, niszczone domy, szkoły, szpitale i linie energetyczne, jak również śmierć 250 000 rosyjskich żołnierzy, jak twierdzą Brytyjczycy. Pytanie, po co to wszystko Putinowi? Władimir Putin ma swoją ideę fix, polegającą w różnych wymiarach. W wymiarze historycznym, że chce zapisać się na kartach książek, podręczników do historii Federacji Rosyjskiej, tak jak Piotr Wielki albo jak Józef Stalin. Czy tak naprawdę chce, tego nie wiemy. To są oczywiście tylko nasze przypuszczenia, czyli jakiś wielki budowniczy imperium, a to oznacza, że będzie chciał przywrócić przynajmniej w rozszerzonych granicach albo Związek Sowiecki, albo nawet Imperium Carskie, wchłaniając terytoria, które kiedyś należały do albo Związku Sowieckiego, albo za cara do tego imperium. My także w tym momencie powinniśmy się czuć zagrożeniem. Mnie się wydaje, że bardziej bliska jest Putinowi idea odbudowy Imperium Carskiego i to jeszcze z jakimiś takimi przykładami historycznymi z X-XI wieku, kiedy formowała się Ruś, bo Władimir Putin wie, że sama współczesna Rosja, czyli Wielkie Księstwo Moskiewskie z jego historią, to dla niego za mało. On by chciał korzystać pełnymi garściami, czerpać z historii właśnie Rusi Kijowskiej i do niej się odwoływać. Przykłady mieliśmy po 2014 roku, że w ten sposób Władimir Putin myśli, kiedy zaproponowano przyjęcie obywatelstwa rosyjskiego i wprowadzono jego dekretem ułatwienia w uzyskaniu paszportu rosyjskiego tym wszystkim, którzy zamieszkiwali i zamieszkują do dzisiaj terytoria dawnego Imperium Carskiego. Więc ja pochodzę z Włocławka, mieszkam we Włocławku, to był zabór rosyjski, więc mógłbym się bez problemu starać o obywatelstwo rosyjskie, dlatego że historycznie jestem, że tak powiem, człowiekiem mieszkającym na ziemiach, które kiedyś w skład tego imperium wchodziły. Ja wiem, że to dość śmiesznie i z drugiej strony dość zawile może brzmieć, ale to pokazuje, że Władimir Putin myśli właśnie takimi historycznymi kategoriami. Teraz w wymiarze politycznym Władimir Putin nie chce, żeby Stany Zjednoczone, czy Unia Europejska, czy Chiny dyktowały warunki Federacji Rosyjskiej, jak ma się zachowywać na rynkach ropy i gazu, z kim może handlować, z kim może zawierać sojusze. Rosja chce być tym państwem, które rozdaje karty, które dyktuje i do którego drzwi pukają przedstawiciele innych krajów, by zapytać, czy możemy z tym, czy z tamtym, czy możemy to, czy owamto. Wie, że nie wyeliminuje tutaj Stanów Zjednoczonych z roli takiego światowego hegemona, ale sam chciałby być współpartnerem Stanów Zjednoczonych. I te rozmowy, o których my rozmawialiśmy wcześniej, Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, myślę, że w rozumieniu Władimira Putina ważniejsze jest nawiązanie takich kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, które przywrócą Rosji zaproszenie na międzynarodowe salony i pozwolą, by Władimir Putin znowu cieszył się jakimś, no może nie szacunkiem, ale trochę takim poważaniem, podszytym strachem wśród polityków z innych krajów, jest jak najbardziej dla Putina celem, mniejszym nawet niż sama Ukraina. A jeśli chodzi o Ukrainę i wojnę, którą rozpętał, no rozpętał ją dlatego, żeby nas ukarać. Zresztą mówił to w 2022 roku, ja nie pamiętam, czy w styczniu, czy w lutym, przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę, że skoro państwa natowskie nie chcą dać mu gwarancji bezpieczeństwa, skoro nie chcą wycofać swoich wojsk z granic Federacji Rosyjskiej, skoro dalej upierają się, że Ukraina zmierza ku członkostwu w Sojuszu Północnoatlantyckim, to on nam pokaże
coś takiego, co zapamiętamy do końca życia. No i tym czymś to jest właśnie napaść na Ukrainę i ta zbrodnicza wojna, którą prowadzi. A w wymiarze takim już czysto społecznym Władimir Putin tworzy nowe elity, bo ci wszyscy, którzy idą na front, wracają z tego frontu, albo ich rodziny wtedy, kiedy oni są na tym froncie, zyskują nowe pieniądze, zyskują zaszczyty, zyskują możliwość obejmowania różnych funkcji, więc tworzy się elita ludzi, którzy wcześniej nie należeli do tej elity. Oni siedzieli gdzieś po kątach, często nie mieli pracy, nie mieli pieniędzy. Oni nie chcą za tym, żeby skończyła się wojna. A ci wszyscy, którzy stawali okoniem wobec Putina, wobec jego pomysłów, intelektualiści, artyści, opozycjoniści, obrońcy praw człowieka, to albo siedzą w domach cicho jak myszy, bo się boją, że trafią do łagru, albo siedzą już w łagrach, albo tak jak wiemy, wiele set tysięcy takich ludzi uciekło z Federacji Rosyjskiej w obawie przed prześladowaniem. Maciek, a o co teraz będzie chodziło Władimirowi Putinowi na Ukrainie? To znaczy, jakiego on się rezultatu spodziewa? Trochę to, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Co on chce od tej Ukrainy? Już Od Ukrainy na chce najbliższe lata. Na najbliższe lata nie wiem, ale wiem, czego chce na teraz. Na teraz na pewno chce akceptacji ze strony Ukrainy i ze strony sojuszników Ukrainy, takiej twardej akceptacji na kartce papieru i ogłoszonej publicznie, że Krym jest rosyjski i że nikt nie będzie podważał przynależności Krymu do Rosji, że doniecki obwód, ługański obwód, chersoński obwód, charkowski obwód, Zaporoże są własnością Federacji Rosyjskiej, są nieodłączną, że tak powiem, częścią państwa rosyjskiego wpisaną do konstytucji i nikt nie będzie rościł sobie pretensji. Zresztą dowiadujemy się od niezależnych dziennikarzy rosyjskich, że wczoraj przed rozmową z Donaldem Trumpem, kiedy miał takie już zakulisowe spotkanie z biznesmenami z Federacji Rosyjskiej, Władimir Putin powiedział, że jeżeli się świat demokratyczny plus Ukraina, bo Ukrainy zdanie jest tutaj jakby kluczowe, zgodzą na to, o czym wcześniej powiedziałem, czyli te anektowane w 2022 czy 2023 roku, jeśli dobrze pamiętam, obwody Federacji Rosyjskiej plus Donbas i Krym znajdą się już w sposób taki zatwierdzony, zaakceptowany w granicach Federacji Rosyjskiej, a nie tylko na papierze, tak jak to sobie Władimir Putin zapisał w konstytucji rosyjskiej, to wtedy on zrezygnuje z dalszych roszczeń terytorialnych. A jeśli nie, to na przykład zacznie wyciągać ręce po Odessę. No to jak już Władimir Putin umrze, bo każdy z nas umrze, mimo że Władimir Putin pewnie myśli o sobie, że jest nieśmiertelny w jakiś sposób, to co on chce, żeby o nim mówiono po śmierci? Przynajmniej w Rosji, bo rozumiem, że na świecie to mało go to interesuje, ale w Rosji. Że dbał o swój naród, że stworzył potęgę militarną państwa rosyjskiego, które było w upadku przez tych wszystkich, którzy zdradzili Rosję po rozpadzie Związku Sowieckiego i zaczęli podporządkowywać wielki kraj, zasobny kraj państwom zachodnim, że przeciwstawił się tej polityce państw zachodnich, która trwa od kilkuset lat, czyli powstrzymywaniu rozwoju Rosji na arenie międzynarodowej, ale także tego rozwoju wewnętrznego, że spowodował, że obywatele są światli, szczęśliwi, no i wreszcie, że Rosja jako państwo i władze tego państwa liczą się na świecie i nie tylko są gołębiami pokoju, ale jednocześnie takimi jastrzębiami, które z góry patrzą i w razie czego, jak taki strażnik, no trochę taka rola Stanów Zjednoczonych się mówi, o takiego światowego policjanta też się Putinowi marzy, więc wszystko co najlepsze. Pewnie nie będzie chciał nawiązywać do czasów stalinowskich, że Rosjanie produkują najwięcej ziemniaków, wydobywają najwięcej złota i najczęściej wystrzeliwują swoje statki w kosmos, ale pod tymi względami polityczno-społecznymi na pewno marzy mu się pierwsze miejsce we wszystkich konkurencjach. To gdyby nie było tego ego Putina, to świat byłby dzisiaj inny.
Z jednej strony tak, ale to jest też kwestia kilku osób, czy kilkunastu, czy może kilkudziesięciu, pewnego środowiska, które stworzyło Władimira Putina, bo to nie jest tak, że ktoś ma takie pomysły i nagle zawładnie całymi tłumami i miliony ludzi za nim pójdą albo będą się go bały. To musi być całe środowisko ludzi, którzy na różnych poziomach popierają tego typu idee i traktują na przykład takiego Władimira Putina jako swojego przedstawiciela. Ja bardzo często, kiedy mi pytano, kto rządzi w Rosji, mówiłem, że nie wiem, ale wiem, kto jest na czele zarządu tej firmy. Władimir Putin, bo jest jakaś rada nadzorcza, jest jakieś zgromadzenie ogólne i ja nie wiem, kim są ci ludzie, natomiast wiadomo, że prezesem tej firmy w sensie zarządzania nią i reprezentowania na zewnątrz jest Władimir Putin i tak to należy rozumieć. Ego Putina tak, jego ambicje polityczne, społeczne, historyczne tak, jego dziwne pomysły, które nie przystają do rzeczywistości tak, ale Putin nie jest sam, bo nikt w pojedynkę nie jest w stanie spowodować ani tak wielkich korzyści, ani tak wielkich strat jak Władimir Putin. Maciej Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia do spraw Rosji, odpowiadał na pytanie, które w ostatnim czasie stawiają sobie miliony ludzi. O co chodzi Władimirowi Putinowi? Pod tym odcinkiem zostaw lajka oraz swój komentarz. Wszystkie komentarze są przez nas uważnie czytane. Nowe odcinki możesz znaleźć w każdy czwartek i w każdą niedzielę na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. Jesteśmy też na Instagramie, na Threads czy na Facebooku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. Subskrybuj nas, jeśli jeszcze tego nie robisz i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.